Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition. Niech Was nie zdziwi cały czas ta sama koszulka, ponieważ nagrywam kilka odcinków z rzędu, ponieważ mam tych gier kilka pokończonych, a już chciałem je po prostu materiały z nich nagrać, żeby móc sobie powoli wszystkie montować. I dzisiaj kolejny tytuł na PlayStation 3 i jest to Resistance 2. Pierwsza część Resistance była tytułem startowym na PlayStation 3. Miała to być odpowiedź na Gears of War na Xboxa i była to odpowiedź taka cienka jak pierdnięcie komara. Gra nie była zła, no ale do Gearsów to tam brakowało kilka długości. Twórcy oczywiście zlecono stworzenie tej gry Insomniac Games, które stworzyło no naprawdę kilka fajnych hitów na PlayStation 2 i raczej wychodzili z założenia, może Sony wychodziło z założenia, że również na premierę PlayStation 3 przygotują tytuł, który będzie niezapomniany. Taki był niezapomniany, że jak dzisiaj o niej mówię, to wielu z widzów w ogóle nawet nie wie, o czym mówię. Co to w ogóle tytuł za Resistance? Nikt tego nie zna. A oprócz trylogii na PlayStation 3 pojawiła się też część na PSP i jedna część na Vita, także 5 gier z serii się pojawiło, a wielu graczy w ogóle tej gry nie kojarzy i to było dziwne. Pierwsza część miała ten problem, że była taka trochę nijaka. Nie brakowało tam jakiejś takiej epickości, strzelanie było nawet ok, bohater był taki sobie, natomiast na pewno Insomniac na pewno nie tutaj, jakby to powiedzieć, dowiozło fajną broń, może tak. Naprawdę, jeżeli chodzi o karabiny, pistolety w Resistance było dobrze. Nie trzeba... Insomniac ma rękę do tego, to znamy chociażby z serii Ratchet & Clank i potrafi stworzyć naprawdę fajną broń na przeciwników i tutaj też była dobra ta broń, fajne mieli pomysły. No ale gra, jak mówiłem, nie była epicka, więc Insomniac wzięło się do roboty i stworzyło Resistance 2. Przede wszystkim w pierwszej części Resistance brakowało tej skali. Pojedynek z Chimerą, który dzieje się w alternatywnych latach, żeby teraz nie skłamać, 50. W pierwszym Resistance brakowało temu skali, bo wiemy z filmiku, że były wielkie epickie bitwy, że Chimera zajęła całą Europę i Wielką Brytanię i tam co wszystko, ale jakoś w grze tego nie było widać. Walczymy z tą Chimerą, ale brakowało jakiejś takiej epickości, więc Resistance 2 postawił przede wszystkim właśnie na epickość, na dużych przeciwników, żeby dużo się działo i to faktycznie wyszło. Podczas rozgrywki już na samym początku spotykamy wielkie maszyny kroczące, które mają setki metrów wysokości. Również później podczas gry walczymy z przeciwnikami, którzy są wielkości wieżowców, także tutaj faktycznie twórcy mocno poszli w tą skalę, żeby pokazać tą rozpiętość całej tej kampanii, żeby dużo było widać, tak? Ponownie wcielamy się w Nathana Hale'a, to jest bohater znany z pierwszej części, który zostaje zarażony wirusem Chimery, jednakże w przeciwieństwie od innych zarażonych, on jakby jest na ten wirus odporny, aczkolwiek ta Chimera jakby z czasem go zamienia właśnie w tą Chimerę, także jakby on mutuje powoli, ale cały czas jakby jest w stanie na tym zapanować. W części drugiej już ten wirus faktycznie poszedł mocno do przodu. Nathan Hale ma już takie raczej zwidy, że już się zmienia coś tam, że już tego nie potrafi utrzymać na wodzy, więc jego ostatnią misją jest walka z niejakim Dedalusem, który jest takim dowódcą Chimery, którego w zasadzie sam uwalnia z bazy i rusza za nim, żeby go powstrzymać. No przede wszystkim Resistance 2 postawiło na ciekawsze misje. To zdecydowanie tutaj trzeba przyznać, że się udało. Gra w wielu aspektach korzysta z bardzo takich znanych klisz z filmów, na przykład gdy jesteśmy w lesie, takim, nie dżungli, w lesie, pojawia się przeciwnik, który jest niewidzialny, który rzuca się na nas z pazurami i zabija na jednego shota. No oczywiście jest tutaj to
nawiązanie do Predatora, tak? Znajdziemy tutaj też nawiązania do Obcego i widać, że twórcy czerpali wraz w zasadzie garściami z tych różnych filmów, tworząc nowych przeciwników, którzy występują w grze. Natomiast tak jak mówiłem, na pewno na plus wypadły te wszystkie lokacje, bo i przyjdzie nam walczyć w jakimś takim amerykańskim miasteczku, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, które znajduje się w takim terenie zalesionym i to wygląda naprawdę dobrze. Przyjdzie nam walczyć, tak jak mówiłem, na dachu budynku z przeciwnikiem, który jest wielkości, czy nawet przewyższa wieżowiec, taki chimerowy, nie wiem, Godzilla czy King Kong, także wypadło to naprawdę dobrze i dużo tutaj twórcy postawili przede wszystkim na cały czas, na ciągłą akcję i żebyśmy cały czas byli zaskakiwani. W Resistance 2 grałem zaraz po premierze i chyba to jest wersja w ogóle amerykańska, bo w tamtym czasie bardzo często gry sprowadzałem sobie z eBaya, bo były tańsze niż kupowanie ich w Polsce i Resistance 2 miałem chyba nawet, nie wiem czy premiera była równocześnie, czy najpierw była premiera w Stanach Zjednoczonych i dlatego chciałem mieć tą grę wcześniej, także jest to wersja amerykańska, dlatego okładka jest troszkę inna niż tą, co pewnie znacie. To były czasy, słuchajcie, jeszcze piękne czasy, kiedy w grach zbierałem trofea i Resistance nie był wyjątkiem. Odpalało się PS3 Trophies.org, patrzyło się na roadmap, czyli jak przejść najbardziej optymalne pierwsze przejście z gry, aby zdobyć jak najwięcej trofeów, a potem oczywiście za drugim czy trzecim razem czyścić, żeby zdobyć oczywiście trofeum platynowe. Jako że ja byłem wtedy Trophy Whore, taki dość konkretny, myślę, Resistance, tak jak mówię, też było grą, w której zapragnąłem zdobyć platynę. Platyny nie zdobyłem. Dlaczego? A no zaraz Wam opowiem. Bo Resistance obok trofeów singla miał jeszcze trofea multiplayerowe. W tamtym czasie wydaje mi się, że twórcy dość tak podchodzili liberalnie do tych trofeów i wydaje mi się, że Sony też dawało im wolną rękę, jeżeli chodzi o opracowywanie trofeów i za co te trofea mają być przyznawane i twórcy doskonale wiedzieli, jak to wykorzystać. Jak sprawić, żebyś z grą spędził setki godzin, no dać trofeum takie, żebyś na przykład w multiplayerze musiał zdobyć jakąś absurdalną wręcz liczbę, nie wiem, złota, killów czy czegokolwiek. I Resistance właśnie jedno takie trofeum ma. Nazywa się ono Killing Machine i Killing Machine polegało na tym, że w meczach rankingowych w multiplayerze trzeba było zdobyć 10 000 zabójstw. Czy to dużo, czy mało? Jak miałem dobry dzień, to ja tak w jednym meczu, który trwał tak nie wiem 10-15 minut, zdobywałem 20-30 killi. To teraz policzcie, ile trzeba zdobyć, żeby zdobyć 10 000. Koniec końców, wtedy pracowałem jeszcze w sklepie Sony. Do pracy chodziłem na godzinę 8, to ja wstawałem o 6 i przez godzinę jeszcze tłukłem, czy tam 2 godziny tłukłem w tego Resistance'a i szedłem do roboty, wracałem z roboty i odpalałem tego Resistance'a i dalej tłukłem w sieciówkę, chociaż jak wiecie, ja nie przepadam za graniem siecią, ale tylko po to, żeby zdobyć to jedno trofeum, którego mi brakowało, właśnie to Killing Machine. No absurd, słuchajcie. Niestety tutaj jeszcze dodatkowo dodam, że multiplayer w Resistance 2 na samym początku, potem może już były patche, ale już potem nie sprawdziłem, zresztą zaraz się o tym dowiecie, multiplayer był zepsuty, przez co spawning nas często było pod lufą przeciwnika, który od razu otwierał ogień, jak tylko nas zobaczył, że nie mogliśmy nawet nic powiedzieć, także było to naprawdę słabe. Tak jak mówię, no też trzeba, tych takich szaleńców, którzy próbowali zdobyć to trofeum, było więcej, więc poziom trudności w trybie multiplayer rósł błyskawicznie, tak? Już jak człowiek miał jakiś, na przykład zbierał to Killing Machine i miał, nie wiem, powiedzmy 5000 killi albo 6, no to już był wymiatacz, nie? To on już to ogarniał o wiele lepiej niż ty, a jak ty miałeś na przykład 2, no to byłeś raczej chłopcem do bicia niestety. Więc koniec końców próbowałem zdobyć to Killing Machine, tak jak mówię, nie udało mi się, jest to w zasadzie jedyne trofeum, które chyba z tej gry nie posiadam. Uznałem, że to nie ma sensu trochę, tak? Spędziłem nad tą grą i tak o wiele za dużo godzin niż powinienem. Tak jak pamiętam, chyba na PS3 Trophy.org, żeby zdobyć to trofeum, trzeba było w niej grać plus 150 godzin.
co było w zasadzie, dla mnie to było absurd, tak? No ale tak jak mówię, twórcy zrobili prosty zabieg, żeby nie sprzedawać gry jak przejdziesz singla, a wtedy przypominam, że zbieranie trofeów było bardzo popularne. To nie jest tak, że te trofea kiedyś mniej ludzi zbierało. Kiedyś zbierało ich więcej po prostu ludzi, bo to było coś nowego i każdy chciał mieć pucharki na swoim tutaj tym profilu, więc prosty zabieg. Nie sprzedasz gry, bo musisz zrobić to trofeum, a jeżeli zajmie Ci to 150 godzin, no to zobaczcie, ile w to trzeba grać. No masakra. Także no, to jest przykład źle zaimplementowanych według mnie trofeów w grach. Było kilka takich gier, które wykorzystywały w perfidny wręcz sposób ten element. Między innymi jedną z nich jest techlandowski Call of Juarez Bound in Blood, ale to sobie powiemy o tym, jak będzie materiał o Bound in Blood, chociaż tutaj trofeum zdobyłem, jednakże oszukiwałem, bo zrobiłem ustawkę z ludźmi z całego świata i trofeum wbiłem. Ale to o tym się dowiecie, jak będzie materiał o Call of Juarez. Niemniej, no Resistance na pewno singlowo wypadało bardzo fajnie. Powiem Wam tak, gdy dzisiaj odpaliłem, bo masę godzin przegrałem w tego Resistance'a w multiplayerze i myślałem, że już dużo o tym zapomniałem, to jak odpaliłem, to powróciły te wszystkie wspomnienia. Niestety nie były to miłe wspomnienia, bo o ile tam miejscami ten singiel jest naprawdę dobry, powróciły te takie wymiotne wspomnienia z multiplayera, kiedy już po prostu nie chciałem w to grać, ale siedziałem, bo mówię, no nie, no zdobędę to trofeum. I byłem takim, no zaciekły w tym, tak, zacięty, żeby jednak dobić do tej platyny, bezsensownie zresztą. Dzisiaj już bym czegoś takiego nigdy nie zrobił, ale wtedy, no to był, tak jak mówiłem, byłem trophy whore, takim jednym z większych, więc cisnąłem tego Resistance'a. Także szacun dla wszystkich, którzy mają Killing Machine, moje gratulacje, składam ukłon. Mi się tutaj nie udało zdobyć tego jednego trofeum. Natomiast Resistance to nadal bardzo fajna gra, co prawda tutaj jakby ta druga część zamyka historię Nathana Hale'a. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo może niektórzy będą chcieli zagrać, natomiast w trzeciej części Resistance wcielamy się już w Capelliego, który występuje w drugiej części tutaj, ale jest postacią poboczną. W trzeciej części jest jakby już postacią główną. I niestety na tym trylogia Resistance się skończyła, przynajmniej ta oficjalna, numerowana, bo potem pojawiła się jeszcze część na PSP, jak wspomniałem, i na PlayStation i na PS Vita. Tą na PS Vita część nie grałem, w tą na PSP grałem, była nawet w porządku. Także wydaje mi się, że marka Resistance za czasów świetności PlayStation 3 była dość mocna. Natomiast zadziwiające jest to, że Insomniac nie zdecydował się na żaden remaster, port na PlayStation 4, na PlayStation 5 też nic nie wiadomo. Podejrzewam, że po części dlatego, że ta gra bardzo szybko została jakoś z dziwnym trafem zapomniana i wielu graczy dzisiaj nawet tej marki nie kojarzy, co jest dla mnie zupełnie, totalnie w ogóle absurdem, bo bardzo często kojarzą starsze marki, które pojawiły się tylko na PlayStation na przykład 3, a nie kojarzą tych nowszych Resistance'a, który był nowszą marką, także no jest to dziwne dla mnie, tak? Jest to dla mnie dosyć dziwne, ale tak patrząc na to z perspektywy czasu, no Resistance trochę sam sobie na to zasłużył, tak? Nie wiem, czy to zmęczenie materiału tym trofeum, czy pierwsza część, która była taka sobie i może gracze po prostu już nie, z tego co czytałem, bo jeszcze tutaj wspomnę, czytałem troszkę na internecie, to przy drugiej części gracze kręcili nosem, że to nie jest to część pierwsza. I tutaj zobaczcie jaki absurd, na początku było darcie japy, że to jest takie nudne, że nie ma epickości, więc jak zrobili drugą część, która stawiała na to, nagle się objawili ortodoksyjni fani, którzy powiedzieli, hej, to nie jest to, co było w części pierwszej, ta nowa część mi się nie podoba. I ta trzecia część w zasadzie troszkę poszła za ciosem części drugiej, jest bardziej jakby kolorowa już. Tą epickość troszkę stonowano, ale nie na tyle, żeby to wyglądało jak Resistance 1. Także trochę ta gra tak dzieliła graczy, którzy tak w zasadzie trochę sami nie wiedzieli, czego chcieli od samego Resistance'a. I koniec końców, no mamy w 2021 taką sytuację, że w zasadzie niewiele graczy kojarzy Resistance'a 2, w zasadzie całej trylogii Resistance'a, a szkoda, bo to całkiem przyjemny shooter FPS, który dzieje się w całkiem fajnych klimatach, fajnym okresie.
tych lat 50., który jest dosyć ciekawy, taka alternatywna historia. Także jeżeli macie PlayStation 3, szukacie jakiegoś fajnego shootera, no to Resistance 2 jest zdecydowanie grą, którą powinniście się zainteresować, bo no, ma swoje momenty, ma naprawdę swoje fajne momenty i myślę, że warto tą markę znać. Także jeżeli chcecie, polecam. Polecam w dwójkę. Jedynkę może nie do końca polecam, ale jak chcecie zagrać w dwójkę, to powinniście najpierw zagrać w jedynkę, bo niestety historia jest kontynuowana i przenoszona na część drugą, więc żebyście wiedzieli, o co chodzi, trzeba obydwie części niestety skończyć. No i tyle. Dobra, tyle jeżeli chodzi o Resistance. Część trzecia oczywiście w którymś momencie również się na kanale pojawi. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.